Co mogę, to wam pokażę. Tutaj teraz wychodzimy z RPA i później trzeba się przebić do Lesotho. Kurczę, co ta woda tak długo leci? Witam Państwa serdecznie w odcinku numer 1 z Lesotho, z serii Lesotho z jak to daleko. Nagrywam jeszcze z tego hoteliku, ponieważ jak wiecie z odcinka 5 z RPA jeszcze przyszedłem do takiego hoteliku w mieście Landbrand. Patrzcie na to, co w toalecie jest. W toalecie macie takie rzeczy, nie? Takie pudełko. Ja myślałem, że to są chusteczki jakieś. A to, moi drodzy, co to jest? To są łokocie i witaminy. Czyli no można się w sumie domyślić, to jest z jakiegoś inicjatywy takiej rządowej, bo to nie jest na sprzedaż, tak jest napisane. Łakocie i witaminy dla ludzi. Tutaj pani właścicielka musi dbać o swoich tych. Kto by pomyślał, że człowiek trafi do takiego miejsca? Na pierwszy rzut oka nic na to nie wskazywało. Serio wam mówię. Ale zimno, kurde. Ledwo, kurczę, powiem, śpiwór, normalnie śpiwór, bo inaczej to nie mogłem się rozgrzać. I słuchajcie, tutaj w ogóle praktycznie z kominów dym nie leci. Oni się nie grzeją chyba. Oni nie wiem, czy oszczędzają. Na dworze w nocy 0 stopni, zimno jak piorun. Badajcie to jeszcze. Patrzcie na to. Klamka sygnowana gwiazdą Dawida. Ktoś to rozpoznaje? Ostro. Gwiazda Dawida, sześcioramienna gwiazda, choć dziś kojarzy się głównie religijnie lub narodowo, na przełomie XIX i XX wieku była bardzo popularnym symbolem, znakiem towarowym, używanym przez huty oraz producentów wyrobów metalowych i szklanych w Europie, szczególnie w Niemczech, Anglii i Czechach. Powiem wam, że zimno było tutaj spać. Zobaczcie, jaka różnica temperatur. W pokoju jest zimno, na zewnątrz jest jeszcze zimniej, ale zobaczcie, jak się skropliło. O kurde, masakra. A to na górze, no to grzyb. Nic innego jak grzyb, szanowni państwo, bo tutaj nie ma cyrkulacji powietrza. Po prostu. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Zaczynamy z nową serią, tak jak wspomniałem. Idę do kuchni, zaparzę sobie gorącą wodę, bo nie mam herbaty w plecaku. Niestety tutaj nie dają. Wczoraj pani powiedziała, że oni zapewniają bieżącą wodę. Herbaty tutaj nie ma i nie będzie, ale bieżąca woda jest i można korzystać w cenie. No dobra, no to korzystam. I pokażę wam jedną ciekawą rzecz, która wczoraj mnie zaskoczyła przy czajniku i nie mogłem tego połączyć w kropki, ale dzisiaj już połączyłem. Jest to związane z toaletą, z tym, co wam pokazałem przed chwilą. Ja już na takiej herbatce, witaminy z gorącą wodą, nie wiem, czy to dobre, czy nie, ale rozgrzewa. To mi tylko pozostaje, jestem w kuchni. Zobaczcie, jak wygląda kuchnia. Prawdopodobnie ten dom kiedyś należał do Żyda, do właściciela białego, który wyznawał judaizm. Mówię tak ze względu na symbole, które tutaj gdzieś pokątnie można dostrzec. Ale zobaczcie, jakie piękne stare meble. Obstawiam, że mają jakieś 50 lat. Lite drewno. Ale cudo. Zobaczcie, klameczki, ale piękne. Ma to swój styl. A to zobaczcie, to jest nowe. To jest nowe, to w ogóle nawet duszy nie ma. Tutaj tak samo. Piękne, lite drewno. A to, o czym wam chciałem powiedzieć. Nawet jak wejdziesz na 5 minut, to płacisz całą kwotę za pokój. Czyli za 5 minut, słuchajcie, wiecie czego? Mężczyźni po prostu mogą sobie nie radzić nawet 10 minut, tylko w 5 minut i pewnie nie chcieli i nie chcą płacić wtedy całej kwoty najzwyczajniej w świecie, no. Powiem wam, połączyłem kropki i tak się trochę mówię, wow, gdzie ja jestem? No ale gdzie pójdziesz? Nie pójdziesz nigdzie, no. Zimno, jak nie wiadomo co, jak pierun. No to kimasz. Burdel mamy. Życie. Życie potrafi zaskoczyć. Idę zaraz do Lesotho. Dobra, idziemy eksplorować. Opa. Zobaczcie, jak to się w ciągu dnia prezentuje.
Bo ja na tamtym odcinku tutaj wleciałem jak torpeda wieczorem. No ładny, zadbana posesja. Zauważcie tylko jeden bardzo ważny aspekt. Nie ma tutaj wysokich murów, a wręcz odwrotnie. Standardowe siateczki, które nie sugerują, że jesteśmy w RPA. Nie sugerują, że jest tutaj, wiecie, strasznie. O, ile błota. Słuchajcie, no ja wczoraj przyszedłem stąd. Tutaj szefowa mnie prowadzi, pokaże mi busik, który na granicę jedzie. Ogólnie mógłbym pójść postopować, ale człowiek leniwy chyba. Za 7 zł to ja podjadę. A witam. Koleżanka z podstawówki. 20 lat różnicy. Słuchajcie, Malisa z Lesotho. Zobaczcie, jaka piękna kobieta. Ja powiedziałem, że Malisa ma 36-37 lat. Malisa w tym roku kończy 60. Malisa szuka pracy tutaj w RPA. Like housekeeper, yes? Cooker. Do you know how to cook? Cooking, I don't like it too much. Okay. Yes, cleaning, Housekeeper. yes. Okej, czyli sprzątanie. Melisa szuka pracy jako osoba sprzątająca. Jeśli macie jakiś namiar tutaj na osobę, która potrzebuje, to jest kobieta z Lesotho, która by się podjęła pracy. Ty, jak spokojnie, jak cicho. Tutaj Zafar mieszka, znaczy pracuje. Mój koleżka z Pakistanu. Zahar, thank you so much. It was very good, White House. Zahar, mój kolega z Pakistanu, więc sobie podpowiedział mi wczoraj, ale ciekawy klimat, taka z rana. Ale zauważcie, że jak w Stanach, szerokie drogi, wszyscy przemieszczają się nawet na krótkie dystanse, biali, przemieszczają się samochodami. Ciemni, no to wiecie, chodzą z buta, dlatego też ja chodzę z buta, bo ja mam ciemną duszę. Muzyczka gra, impreza jest, no. Wszelkiego rodzaju sklepy z alkoholem mają po 350 żakety. Cholera. Nie, takiego nie chcę. Będziemy się normalnie przy samych kostkach majtał ten jacket. Więc nie. Tutaj jest ten pociąg gdzieś, znaczy pociąg, taksóweczka do granicy. Podjedziemy sobie za te 7 złociszy. Ty, ale wiecie co zauważyłem? Zauważyłem ciekawą zależność. Z rana było 3 stopnie, teraz jest 8-9 stopni, więc to nie rozpieszcza, ale nad domami nie unoszą się żadne, wiecie, smugi dymu. Oni nie palą. Wyobraźcie sobie, że w nocy zimno jak pierun, do zera dochodzi, a oni nie palą w piecach. Jak żyć? Jak przeżyć? Szefie drogi, jak oni tutaj wytrzymują? 3 miesiące zima trwa. Jest tak zimno. Hello, brother. Hello. How much? 100? Słuchajcie, chciałem kupić polar albo tą kurtkę. W polarach albo rękawy za krótkie, albo na takie grube osoby. Strasznie. Kurde, w ogóle nie do dobrania. Zajadę do Masero, do stolicy, tam ponoć bardzo dużo jest z tych łachów. To tam na pewno sobie już coś powinienem dobrać. Bo też nie ma co brać, wiecie, nie wiadomo czego, co będzie tak kurde tutaj wisiało, odstawało od ciała też za mocno, bo będzie po prostu zimno. Pizza włoska. Jakiś białas przyjechał chyba na pizzę. Widzieliście w centrum z reguły czarnoskórzy. Tutaj troszkę taka obok centrum, już więcej białych. 1899-1902 rok, wojna burska. Tutaj w mieście, moi drodzy, właśnie w tym miejscu znajdował się sierociniec, gdzie wpadały sieroty po rodzicach, którzy walczyli w tej wojnie, zwłaszcza po mężczyznach. Oczywiście kobiety też ucierpiały, więc tutaj był sierociniec. Później w 1930 roku, szanowni państwo, był wielki kryzys i co zrobiła parafia? Parafia, chcąc stworzyć świątynię, nie wynajęła, szanowni państwo, zewnętrznej firmy, tylko postanowiła, że da pracę lokalnym. I w tenże sposób
lokalnymi dłońmi zbudowano tęże świątynię, tak żeby podbudować morale i żeby dać wiarę lokalnym ludziom, że będzie lepiej. Tutaj macie napisy w języku staroholenderskim. Mogę wam nawet przetłumaczyć, bo przetłumaczyłem sobie. Jest tak napisane. Tak mówi Pan, niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż to dom postawicie mi i jakież będzie miejsce mego odpoczynku. Tak o. Tutaj plebania, a obok świątynia. Taki jasny piaskowiec. Tutaj właśnie w mieście wydobywa się i w okolicy właśnie taki jasny piaskowiec. Pięknie wygląda. Nawiązuje do takiego charakteru pustynnego, zauważcie, nie? Proszę. Powiem wam, że nie dziwo, że mi się tutaj po prostu tak, wiecie, kojarzyło z Anglią, ale tak naprawdę Anglicy walczyli z burami, no i prowadzili bardzo agresywną strategię. Palili. Wszystko palili po to, żeby burowie wynieśli się z tej ziemi, nie mieli surowców, żeby przetrwać, a tym samym oni przejmowali kontrolę nad danym regionem, w którym aktualnie jesteśmy. To się nazywa Free State, czyli wolny obszar, state, region. Zobaczcie na to. Poznajecie? Uważam, że łatwo rozpoznać. Piękno nabrzmiałe liście. Aloes. Moi drodzy, aloes kwitnie, proszę zobaczcie, jak tutaj pszczółka sobie przyleciała. Aloes kwitnie w najzimniejsze miesiące. Zwiastuje zimę. Aloes to naturalna apteka, ale aloes to również w lokalnych wierzeniach bariera ochronna przed piorunami, przed złymi duchami. I teraz popatrzcie. Przy samej bramie aloes. Tutaj aloes przy wejściu. Taktyczne, bo jeśli coś ma wejść, to wejdzie bramą. Tam przy wejściu głównym aloes. Oni wiedzą, co robią. Dobra, ja jadę na granicę, bo my tu gadu i ja powiem wam, że ja do tej granicy, co do tego Lesoto, to nie dojadę do jutra. Czekajcie. Ojej, hello. One second. Dobrze. Mamy busik i będziemy jechać. Zobaczcie, szybciutko ogarnąłem. W sensie nie jest to takie trudne tutaj u szefa. Najciekawsze jest to, że tutaj w RPA w ogóle nie oszukują. W sensie bardzo rzadko. To jest bardzo fajne i ciekawe. Dawno się nie spotkałem z takim krajem, w którym by... Przepraszam, w którym by... To było aż tak, wiecie, powszechne. W sensie taka uczciwość, nie? Widzicie ziomka? Ziomek idzie, na rogu jest ten murek, odchylił się, leje sobie. Ja tak się zastanawiam, o co z tym chodzi, słuchajcie, że tam tak śmierdzi, a oni po prostu na rogach sobie tak leją. No mówię, ja jak berety, ty. Widzicie, o ten no właśnie ziomek. Odlał się i dzida, nie? O, ten przy tym. Jak to jest możliwe, ty? W centrum miasta, tak o. Lecimy z wycieczką. Już poza miasto. Pyk. Zobacz, to jest miasteczko malutkie. Tutaj może mieszka, nie wiem, z 5000 ludzi. Nie mam pojęcia ile, tak strzelam teraz. Ale no zobaczcie, już koniec. A wyjechaliśmy z centrum. Widzicie te wiatraki? To są wiatraki, to są pompy, które wyciągają wodę. Tam na takich obszarach właśnie wyciągają wodę do tego zbiornika, który jest obok tutaj. I to jest perpetuum mobile. Proszę zobaczyć, tam jest Lesoto i ośnieżone już szczyty. Ajajaj. Dojeżdżamy pomalutku do granicy, a tutaj widzicie już taka przygraniczna strefa. Ja to tak zawsze nazywam tak zwana strefa szemrana, gdzie wieczorem nie polecam ogólnie być, no bo niestety zobaczcie, tutaj jest
wiecie, no tak szemranie. Co ja tutaj będę wam opisywać? Oglądacie przecież odcinki z innych krajów, to wiecie, o co chodzi. Zwłaszcza w Afryce. Meseru Bridge, Port of Entry. Proszę bardzo, wejście. Tu się kończy RPA i zaczyna Lesotho, który leży w RPA. Tu bus stop. Taki. No. Słuchajcie, co mogę, to wam pokażę. Tutaj teraz wychodzimy z RPA i później trzeba się przebić do Lesotho. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej z Podlasia mają 3 miesiąc za darmo? Darmową wizę? Coś takiego, tak. Te afrykańskie granice, one są bardzo podobne, z takimi zasiekami bardzo często, żeby utrzymać to wszystko w ramach. Zobaczcie, cała ekipa poubierana. Tylko ja tak na letniaczka. Ale nie, to zmienimy to. W stolicy, tutaj w Lesotho się człowiek obkupie. Ja tak mówię, że się obkupię, ale ja może zbyt wybredny jestem. A może nie ma co być tak wybrednym, po prostu trzeba wziąć to, co jest, krótkie, długie, aby trochę ciepła dawało i tyle. A nie wydumywać. Mohokare. Zobaczcie, jaka porywista. Śnieg, słońce robi swoje, szanowni państwo. Nie chciałbyś albo nie chciałabyś tam wpaść, włącznie z moją kamerą teraz. To jest bridge, który oddziela właśnie Lesotho od RPA po tej akurat stronie. I co? I się ładujemy. Dobra, odłączam się, bo walą mi mandat. 11. Ha? Take photos. You have to ask us. But I don't do photo with you. Without you. You do. No, without you, brother. Without you now. Słuchajcie, Lesotho 11:40, sobota, przekroczona granica. Za mną granica. Chłopaki tutaj browarka już piją i powiem wam, że tutaj jest kultura. Ale szybko, jejku, jak miło, jak przyjemnie. W RPA też tak było na lotnisku. Tutaj na granicy pyk, pieczątka, powiem wam, bez najmniejszego problemu. Wow. Lesotho to jest naprawdę mały kraj. No i mówią, że wiecie, kraj w chmurach i to jest prawda. No, więc jedziemy do miasta w sumie. Tam się oporządzimy troszkę i startuje nowa seria. Ludzie sobie tutaj mieszkają, proszę, o tak przy granicy. Jak robili granicę, to nie wiadomo było, kto do kogo należy. Siaple. I czy do RPA, czy do Lesotho. Te miejscowości przygraniczne, one są ciekawe. Tak samo jak na przykład dzielili na Podlasiu, zaczęła budować się Białoruś, zaczęto wyznaczać granicę to za flaszkę. Normalnie ci, co wyznaczali granicę, można było za flaszkę, czy tam za 2 flaszki, czy tam za trochę złota przekupić i przesunąć tą granicę na stronę polską. Z reguły, no normalnie takie opowieści, wiecie, od dziadków, od starszych ludzi. No bo jak? Tutaj ciotka żyje, tutaj babcia, tutaj rodzice idą i tak zygzakiem wyznaczają, więc jedni by byli po stronie białoruskiej, a drudzy by byli po stronie polskiej. Głupio tak. No więc każdy próbował, co mógł. Szanowni państwo, witam się z centrum miasta. Ruru? Hello, Ruru. Tabu? O Jezu! Moja koleżanka, Tabu, hello. So, słuchajcie, to są dziewczyny, które mnie zabrały na stopa i przyjechaliśmy prosto tutaj właśnie do centrum. Is our friend also? Hello, brother? Diego. Yeah. It's like Spanish name. Diego. It's so cool. Artistic souls. Artystyczne dusze, szanowni państwo. I tutaj mają koce tradycyjne, proszę zobaczyć. Ale nie pamiętam, jak się nazywają te koce, szanowni państwo. Powiem wam, że złapanie stopa to było po prostu kaszka z mleczkiem. Pierwsze wyciągnięcie ręki od razu zatrzymane. I no chwila, moment. Dziewczyny z jogi wracały. Ale mówię wam, jaja. Naprawdę, no. Idę się ogarnę. I co? I zaraz będziemy... O, jest ten! Post office, ale sobota. Sobota i zamknięte. Pocztówkę bym wysłał dla swoich chrześniaczek. Zobaczcie na to. Mobicel R9 Pro 2159, czyli około 450 zł za takie, że tak powiem, te
taką specyfikację. No i tutaj są po około 500 zł telefony. O, ten Samsung A06 też 500 zł. Tutaj za 250. Tutaj 6000. Czyli to tutaj już droga sprawa. To już będzie za 1500 zł. Zobacz, no. Zobacz. O, widzieliście? Internet i karta ogarnięte. Więc szybciutko poszło. Wiecie, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że tutaj normalnie randami można płacić. Czujecie temat? Przyjeżdżasz z RPA. Czekajcie, założę ten, bo może ktoś mi wyrwać. Przyjeżdżasz z RPA, nie musisz hajsu wymieniać. Normalnie tym hajsem, tymi randami z RPA normalnie płacisz. Czujesz? Ależ wygoda, kurde, naprawdę niesamowita. I'm come. Hungry Lion. Tutaj mnie jeszcze nie było. I will help, I will help. Oh, you're welcome. Zobaczcie sobie coś, zaraz zjemy. Jakiegoś hamburgera, zaraz zobaczymy, co tutaj mają. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale jest tutaj tak spokojnie, tak inaczej. Względem tego, co było, wiecie, w RPA, że jestem w szoku. Ale tak pozytywnym, nie? Jest tak spokojnie, tak. To życie płynie tak wolno. Tak po afrykańsku. Tutaj. Człowieku. Ja się na fast foody przerzuciłem. Tutaj naprawdę jest taka, powiedziałbym, szkoła fast foodowa. Teraz przyszedłem do tego Hungry Lion. Nigdy tutaj nie byłem. Też hamburger. Też, moi drodzy, tak jak w KFC. Ale on tutaj wygląda, no tak na grubo. Proszę, podwójny kurczak? Podwójny. No to jemy, ty, próbuję. O kurde. Wziąłem ostre, że mi trochę, wiecie, gardło przeżarło. No bo ja podchorowany chyba jestem. Ty, nie wiem, czy to jest dobre. No dużo białka na pewno w tym kurczaku. Zobaczcie, ser, białko. Ty, ale to nie jest takie ostre, jak myślałem, że będzie ostre, wiecie? Nie wiem, o co chodzi z tą ostrością. Nie wiem, posmakowały mi te burgery. Nie mam pojęcia. Jakaś faza na burgery. Będę masy robić. Ty. Mokoroklo. Hello guys, hello. Słuchaj, budynek rządowy, a obok niego kapelusz. A w kapeluszu, moi drodzy, stworzyli sklep, centrum rękodzieła tutejszego, nie? Ja tak przejdę i to już mi się podoba. Bo zobaczcie, lokalni ludzie no nie mają takich pieniędzy, nie mają takiej władzy, żeby coś takiego zrobić. Ale mogą robić rękodzieło. Więc rząd zrobił im miejsce, żeby to rękodzieło mogli eksponować i sprzedawać. Wejdźmy do środka, zobaczmy, bo to jest praktycznie na wjeździe do stolicy. Mensuro. Wciąż nie pamiętam. Nie wiem dokładnie, czy się tak to wymawia. Nie chcę nic mówić, ale ta lala tam sprzedaje kurteczki. No, może ja do niej zawitam, do Anety. Wejdę, zobaczę, jak to wygląda. No, już widzę, że to jest, wiecie, nawet kartą można zapłacić. Zerkniemy, zobaczmy, jakie rękodzieło sprzedają. Oj, sorry. Hello. Opa. Czapka Basuto, Mokoroko, tak się to wymawia. Ja już tutejszy jestem. Kosztuje, moi drodzy, 40 zł. Ja tak sobie pozwolę zdjąć, pokazać. O, coś takiego. Na drutach trawą Mokoroko. O tako jakbym zrobił. Ale it's not for the winter. Not for the winter. Nie jest to na zimę, bo to widzicie, jakie dziurki ma. Ogólnie to takie, widzicie, moździerze, bębenki. Bębenki? Boże, ja bym taki kupił. Co to jest za 70? 70 mordule. To w ogóle to jest jakieś 15 zł. Ja bym to kupił, ale jak to później wieść w plecaku? Nie mam pojęcia. A taki bęben w domu przy telewizorze to by elegancko stał. Zobaczcie, takie większe. O, ja przed chwilką za hamburgera zapłaciłem więcej. Nie, za hamburgera nie zapłaciłem tyle, co mały bęben, a to 2 hamburgery. Fajny, podoba mi się. Takie tutaj rzeczy. Rękodzieła. No, gdybym wiedział, że jeszcze będę wracać, no to pewnie coś bym tutaj, jakąś bajerę kupił. O, talerze. Takie z drewna. No wiecie, o co chodzi. Też nie można w podróżach przesadzać, bo z drugiej strony powiem wam, że
Po prostu jak człowiek zaczyna tego kupować dużo, no to niestety najzwyczajniej w świecie później może popłynąć z tym wszystkim. Bo prezenty, te pamiątki mają sens teraz, tu, bo kupujesz pod wpływem emocji. To jest taka pałka, wydaje mi się, że to jest tradycyjna pałka do obrony przed dzikimi zwierzętami, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. Pałą w głowę. Tsz. Aha, za 170. Znalazłem już pocztówki. Zobaczcie tutaj, jaką pocztóweczkę swoim dziewczynom wyślę. Ekstra, co? Dzieciulko śpiące na osiołku. Takie wieszadło z kozą czy z krową. Powiedzcie, co to jest to białe. Ja też nie wiem. To koń. A tutaj szale. Ile taki szal? Ręcznie tkany, 750. To kurde, powiem wam, już grubszy temat. To już nie jest, że tak powiem, tania zabawa. 900. Sukienki jakie? Ale piękna, zobaczcie. Wow. Aha, ładne. Zobaczcie, jakie wzory. Tutaj taki wzór. Zielone, pomarańczowe, czerwone, takie bardziej krzykliwe. Wow. U Anety nie ma tych kurtek, tylko koszulki sprzedaje, a robią strawy, zobaczcie, takie kapelusze. Mówi, żebym kupił, ale ja mówię, Aneta, mówię, toż ja nie będę z tym chodził przez tyle jeszcze czasu. Pamiętajcie jedno, jak chcesz się przywitać, to mówisz siamsia. I serca pootwierane już. To tak trochę działa, no. Warto zawsze w ich niższym języku się czegoś nauczyć, bo to zbliża. I wiecie co? Ogólnie z tymi hostelami, że tam nie ma ogrzewania, to niektórzy z was nie srajcie po gaciach. Że już się nie palcie na zasadzie, że wiecie, że to jest oszczędzanie. Prawda jest taka, że zapłacisz nawet 150 albo 200 zł i też nie będziesz miał tego ogrzewania, rozumiesz? To nie działa tak, że płacisz 200 i już masz ciepło. To jest tutaj luksus. Nie wiem cholera od czego to zależy, bo energia nie jest taka droga, żeby na przykład dogrzewać się klimatyzacją. To nie jest głupie. Ja bym powiedział, że wręcz mądre. Ale tego nie robią. Piecyków, kozy takiej standardowej jak u nas czy na wschodzie nie ma. Nie wiem o co chodzi. No ewidentnie z oszczędności, bo oni też się trząsą się jak galareta. Ty. Library jakieś, biblioteka. Nie będę dzisiaj już czytał nic z Ole Soto. Ale, no tak jak wam mówię, no musimy coś znaleźć na nocleg. Najlepiej, żeby właśnie było z ogrzewaniem, ale to jest 1 do 100, że się takie coś trafi. Ognisko chyba w pokoju sobie rozpalę. Namierzyłem szeryfa z kurtkami, z płaszczami. Zaraz podejdziemy, zobaczymy co i jak. No mordo, ja tam żadnych taksówek nie chcę. Ty, ale to chyba nowe są. Nie. To nowe? Ile on tutaj za to sobie życzy? To bezcenne. Jest second hand, yeah? Korekt. Ty, zaraz coś może wybierzemy, bo jest z czego wybierać. Mordziuli, już się oczy zaświeciły. Cena 3 razy. Nie ma bata, że będzie, wiecie, normalna cena. Kurde. Coś ja tutaj zaraz wybiorę. Mordo. A jakbym sobie z Caritasu kupił, to by było. Ale to by było. To by była akcja. Kurde, nie wziąłem. Słuchajcie. 100 za używaną kurtkę, mówię 100 zł. Kolega mi chciał zrobić, wiecie, przysługę i zasprzedać za 90, ale taka przysługa to nie przysługa. 90 zł za używaną kurtkę, którą prawdopodobnie w Mozambiku zostawię komuś. Nie, to do mnie nie przemawia. Sorry, ale nie. Widzę, że tam Paweł handluje na lewo jacketami. Tutaj sprawdzę, a co? Ja zapominam, że to jest lewostronny ruch, wiecie? A to niedobrze. O, wszędzie takie same. Softshelle, nie softshelle. Coś tutaj można wykombinować. O, wojskowe, ty. Nie bierzcie kolorów wojskowych, to kłopoty w Afryce przynosi. Ja to wam mówię. U Pawła 135 zł za kurtkę. O kurde. Im bardziej do centrum, tym widzę, że warunki cenowe, ekonomiczne rosną. Angielsko, co? No normalnie, mówię wam. No też nie ma co ukrywać, że wiecie, że Anglicy tutaj swoje 5 groszy wsadzili w historię. I to bardzo mocno, nie? O, hello brother. Hello.
Lesotowy Manhattan. Tutaj można używane czapy kupić, używane spodnie, używane wszystko. I nieużywane chyba też, na przykład skarpety, nie? Kurde, tak jak kiedyś w Polsce, mierzenie na kartonie. Czujecie temat? Wy nocleg też szukajcie, bo też nie mamy noclegu jak coś. Tak ku woli przypomnienia. Maybe your ladies. Coś takiego tutaj u szefowej. Ale chyba nie będzie miała 30 zł tutaj u szefowej. Oj, sorry. Okej, madam. Thank you, thank you. Niestety nie ma szefowa. Trzeba dalej. Zobaczcie, od 135 doszliśmy do 30 i tutaj już będzie łatwiej chyba. Zobaczcie, tutaj też koleżka ma. O, czemu ziomkowie chodzą z aparatami? Idę na tamtą stronę. Cyk. Przebiegnę szybko. Widzę tutaj więcej szmat z Europy. Ja przyjechałem z Europy i one przyjechały z Europy. Tutaj za 200 pani mówi. O. Jest no this. Zobaczcie, taką tutaj pani mi kurteczkę przyniosła z kapturem. Może i nie głupia. A taka i na pracownika stacji benzynowej. Okej. Coś, something like this style. Pokaż szefowo. 100, czyli 100. No i co, świry? Patrzcie, jaka czapa elegancka. 2 złote. Patrzcie, jaki szalik. Też fajna czapa. Ping, ping, ping. Kurde, jest elegancko. Czekajcie, zobaczcie, jaki szalik, ty. Badajcie. O, elegancko. Siema się. Greetings from Lesotho. Greetings from Lesotho. Hello. O, cold hand, cold. O, cold. Nie? Idziemy dalej po kurtkę. W końcu mogę powiedzieć, że wtopiłem się w tłum. Prawda? Wszyscy mają czapkę, mam i ja. No i elegancko. Hello. Mam już czapę, mordo. Widzisz, Adam? Czapkę już ogarnąłem. Coś mi głos siada. Od śpiewania, ty. Patrzcie na to. Thank you, madam. Bye, bye. Madam, do you have some gloves? Gloves. To okej. She don't have it. Czyli ten. Ty, patrzcie, jakie buty ty po 100. Nie targowałem się z panią. Dałem mi 2 dychy za kurtkę i tego. To co, mam kurtkę? Mam szalik. Słuchajcie, zapłaciłem za to 25 zł wszystko. Czujecie? Nie będzie szkoda, jak zostawię, nie? Gdzieś, bo no, wcześniej czy później to zostawię na pewno. Więc taka sytuacja. Kto we mnie nie wierzył, ten nie wierzył. Proszę bardzo. I teraz można żyć. Pijacy, ty, z butlami, z browarem chodzą, szaleją, ty, świrują. Zobacz, tam ziomek świruje, zobacz, świruje jak. Idziemy pod kościół. Pokażę wam centrum. Hello, brother. Good afternoon. Good afternoon. Tutaj zobaczcie, taki malutki park. Taki, no powiedziałbym, całkiem dobrze utrzymany, jak na warunki południowoafrykańskie. Podchodzimy pod ważny pod ważny obiekt architektoniczny tutaj. Katedra Matki Bożej Zwycięskiej. W 1988 roku był tutaj z wizytacją Jan Paweł II. To jest jedno. Drugie, to bardzo ważna kwestia, że tutaj w Lesotho 45, tak nawet połowa ludzi, co druga osoba na ulicy to jest, moi drodzy, chrześcijanin, katolik. I bardzo ważna kwestia, to wyobraźcie sobie, że król w XIX wieku, dowodzący tymże krajem, sam ściągał misjonarzy z Europy. Dlaczego? Po to, żeby zdobyć wiedzę. Po to, żeby przyjechali, nauczyli, dali możliwość rozwoju i zrozumienia świata, który jest poza Lesotho, poza krajem, poza jego granicami. Niesamowita strategia. Celem misjonarzy było szerzenie chrześcijaństwa, więc oni tutaj chętnie przyjeżdżali. Król Moeszesz I wykorzystał to. Na swój koszt przyjechali.
chcieli, to chcieli, przyjechali, wziął co dobre i to mi się podoba. Bo pamiętajcie, z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i z tej właśnie sytuacji Moeszesz, ten król z XIX wieku, ichniejszy, on to wykorzystał, bo miał łeb na karku. Ale jak ta czapeczka leży? Dobrze? Dobra, idę poszukam nocleg, bo czuję tutaj w powietrzu, że już się noc zbliża. Wszyscy poubierani, jak nie wiadomo co. To jest mój ziomek, Tekelele, ten tutaj przed wami. My właśnie z Tekelele idziemy miejscówkę, Tekelele, my friend. Yes. Mój kolega z Indii, poznałem właśnie, poprosił Tekelele, żeby mnie podprowadził do miejsca, gdzie będzie nocleg. Bo to jest trochę tak, że na mapie można znaleźć dużo... Hello brother, hello. Że można znaleźć bardzo dużo miejscówek z noclegiem, ale zobaczcie sobie sami, na przykład na Google Mapsie, ile kosztują te noclegi. One są cholernie drogie. Jakieś tak w ogóle, wiecie, wyrwane z kontekstu. No i z reguły jest tak, że jak przyjeżdżasz, to tych lokalnych miejscówek po prostu nie ma zaznaczonych na mapie. No i trzeba takiego właśnie mieć ziomka Tekelele, który cię podprowadzi takimi skrótami, jak tutaj. O! I on tutaj cię zaprowadzi w maliny. Zobaczcie, tutaj ziomek trumny małe robi. Ty, takie skróty, że ja bym za Chiny ludowe to bym mnie ten nie zgadł, że tu w ogóle droga jest. Kurde, zobaczcie, ja tutaj na miejscówce, gdzie Tekelele pokazuje, to ja bym kupił to wszystko jeszcze taniej niż kupiłem wtedy. Za połowę taniej. Ale to są tajne, wiecie, tajne skróty. Tego tak nie wypatrzysz, to tylko Tekelele zna. Zobaczcie, mandarynki, pomarańcze. Możecie wszystko tutaj kupić lokalnie. O, mandarina. Jakbym zginął, to jak coś to tutaj. Tutaj jak coś to budka telefoniczna, do mamy można zadzwonić. To jeszcze działa? Sygnał jest? Co? To już nie ma, nie działa. One mało gdzie już działają. Hostel Emanuela, jakiegoś Arce Emanuela hostel. O co biega? Ty, już się pogubiłem. Czy to jest jakiś kościelny? Może być kościelny, mordo, czy co ja? I idę. Zapytam. No tak napisane, hostel, Emanuel hostel. O tak o. Kościelny przybytek, ale hostel brzmi jak hostel do spania, nie? Ziomek mnie nie pogonił na wejściu, na bramie. Może zadzwonię, zapytam, o co biega. Proszę zobaczyć. To są właśnie, wiecie, góry wokół stolicy. To jestem ja. Za mną jest plebania, bo jednak się zakręciłem tutaj na plebanii. Nie mogłem zostać na plebanii tam u siostry Amelii, z którą pogadałem sobie. Ona mnie przekręciła do innej siostry, która jest obok, bo są tutaj 3 siostry, które mają 3 domy, takie te parafialne. No i mają też tak zwane pokoje gościnne. Proszę bardzo, pokój gościnny u siostry Amelii, koleżanki. Więc mają 3 takie pokoje. Słuchajcie, cena kosmos. Ja za ten pokój teraz płacę 40 zł. Patrzcie, wchodzę, wam pokazuję. Najpierw pokażę łazieneczkę, bo łazieneczka jest wejście że tak powiem, zewnętrzne. Czyściutko, ładnie, pachnąco, pięknie. Proszę zobaczyć, na kluczyk wszystko. Jezu. Teraz wyobraźcie, co to w ogóle, powiem na kaloryfer. Czujecie? Mikrofalówka, telewizor, żelazko, czajnik elektryczny, 2 łóżka. Nie pytajcie mnie, jak to się dzieje. Nie wiem, przecież ja kompletnie nie miałem pomysłu na nocleg. No w ogóle tutaj w mieście. Nie chciałem płacić jakieś 250 zł za noc, albo 200, albo nie wiem, 180, jakieś w ogóle chore pieniądze. Wiadomo, wiecie, że ten standard nie byłby w zupełności lepszy od tego. A tutaj jest wszystko, co potrzeba. Czysto, spokojnie, bezpiecznie. Wiem, że mogę zostawić plecak, bo tutaj nikt nie wejdzie, nie ukradnie.
Naprawdę, moi drodzy, jedna najważniejsza zasada w podróży, że niezależnie co by się nie działo, co się dzieje, niezależnie co się dzieje albo co się nie dzieje, co wam nie wychodzi, to pamiętajcie, róbcie zawsze, idźcie do przodu. Ja wiem, że to trochę głupio zabrzmi, ale jak idziecie, to spotykacie ludzi, gadacie z nimi, oni was odsyłają, tutaj przysyłają. Ten tekelele, co mnie prowadził, ja później zawróciłem, jakieś dziewczyny mnie przejęły, później zobaczyłem, że one nie kumają czaczy, zawróciłem, zobaczyłem, że tutaj jest, wiecie, dzieje się. Żeby był rezultat, musi być reakcja. Więc pamiętajcie, zawsze reagujcie. Idźcie do przodu, posuwajcie się, obserwujcie, wyciągajcie wnioski i zawsze znajdzie się rozwiązanie. Anioł czuwa, anioł stróż, ja to tak zawsze mówię, nie wiem jak wy, ale ja wierzę w tego swojego anioła stróża, bo on naprawdę z wielu opresji mnie już wyciągnął. I zobaczcie, jestem na jakimś końcu Afryki, w Lesotho, nie wiem ile to, 1400 metrów nad poziomem morza, może 1700, jest nocleg. Lepszy niż sobie wyobrażałem, kurde. Kaloryfer, powiem wam tak, też od razu wypiorę tą czapkę i ten komin, kurtkę wypiorę, spróbuję to przesuszyć tutaj, dlatego, że to po prostu leżało nie wiadomo gdzie. No i kurde, to nie jest najlepszy zapach, ale jak jest zimno, no to po prostu lepsze to niż nic, nie? Kurde, nie mam tego adaptera do tych gniazdek ich. A, tu jest adapter, zarąbiście, odłączę sobie, wiesz, telewizor i sobie ten dekoder odłączę i mikrofalówkę i będę mógł podładować swoje rzeczy. No więc wszystko jest pięknie. Naprawdę, świrować nie można. Kaloryfer jest, mordo, ale będzie grzało, ty. Tylko żebym jacketa nie spalił. O kurde, jak spoko. Ja cię. No i co? No i co? Kto zazdrości? Moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Kończymy odcinek pierwszy z Lesotho. Trzymajcie się, do usłyszenia. Zobaczymy, co nam kolejny odcinek przyniesie. Pozdrawiam was serdecznie. Opatulony, jak widzicie, już w kurteczkę, czapkę i szal. Szal, komin taki. No, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Sidaan u basaasayna ii boortiray